Witam na kanale Telka24. Dziś przetestuję przystawkę, która zamieni Wasz telewizor Smart TV firmy Humantic, model Nogle G4K. Jak widzimy, jest na systemie już Google TV. Jeśli chodzi o wspieranie aplikacji VOD, możemy zobaczyć, że wspiera wszystkie najważniejsze aplikacje jak Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube czy HBO Max. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to mamy tutaj wbudowane 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci wewnętrznej. Też działa Wi-Fi 5, czyli stary standard Wi-Fi AC. Oczywiście też ma Bluetootha w standardzie 5.0. Możemy wyczytać, że też wspiera kodek wideo AV1, który jest coraz bardziej popularny. Dobrze, teraz zobaczymy zawartość opakowania oraz jak się prezentuje sama przystawka oraz pilot. Tak się prezentuje zawartość opakowania przystawki Humantic. Widzimy, że w zestawie jest komplet baterii, instrukcja obsługi oraz adapter zasilający. Tu jest 5V na 1 A, czyli maksymalny pobór mocy 5W. Jeśli chodzi o przewód zasilający do naszej przystawki, tu jest wejście mikro USB. Z drugiej strony jest standardowe wejście USB. Możemy podłączyć ją pod adapter lub bezpośrednio pod telewizor, jeśli telewizor ma odpowiednie parametry. Jeśli chodzi o samą przystawkę, widzimy, że jest wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze szarym z zintegrowanym wejściem HDMI bezpośrednio do telewizora. Jeśli chodzi o, można powiedzieć, to boki czy tam obudowę naszej przystawki, jest wejście USB, możemy podłączyć pendrive'a, jeśli jest wejście USB typu C. Mamy tutaj zintegrowane wejście Ethernet, co mi się bardzo podoba, to jest takie, powiedzmy, połączenie sticka z boksem oraz podłączenie, jak widzicie, na kabel zasilający 5V. Z tej strony znajduje się jeszcze przycisk resetu. Jeśli nam się przystawka zawiesi, możemy po prostu ją zresetować. W tym miejscu jest dioda kontrolna, w jakim stanie znajduje się nasz Humantic. Jeśli chodzi o pilota, możecie usłyszeć, przyciski ma dość ciche, standardowe jak na boxy z Androidem czy z Google TV. Mamy tutaj przyciski, które mogą sterować bezpośrednio telewizorem. Jeśli chodzi o włączenie, wyłączenie, zmiany źródła sygnału, czy tak samo głośniej, ciszej, możemy to wszystko zaprogramować na przystawce. Pokażę, jak to się robi. Jeśli chodzi o przyciski tak jak YouTube, Netflix, Amazon Prime, tu też mamy fajny przycisk czwarty, który możemy bezpośrednio zaprogramować pod dowolną aplikację, jaką chcemy, na przykład Disney Plus czy HBO Max. Dobrze, podłączę Wam przystawkę do telewizora, zobaczymy, jak ona się sprawuje. Podłączyłem Humantic bezpośrednio pod telewizor, pod HDMI 1. Warto sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora, jakie obsługują rozdzielczości, ponieważ u mnie HDMI 1 obsługuje 4K HDR, HDMI 2 tylko 4K, a jeśli chodzi o HDMI, obsługuje tylko maksymalnie Full HD. Humantic maksymalnie obsługuje 4K HDR, dlatego podłączyłem go bezpośrednio pod HDMI 1. I jak to widzicie, podłączyłem go też pod USB, które daje 5V na 1 A i to wszystko będzie ładnie działało. Dobrze, pokażę teraz Wam menu oraz obsługę Humantica. Zobaczymy teraz menu Humantic Nogle G4K. Jak widzimy, jest na systemie Google TV, czyli standardowo na górze mamy zakładkę Dom, aplikacje, w której możemy pobrać aplikacje z takiego, powiedzmy, jakby sklepu Play. Tu mamy do wyboru bardzo dużo aplikacji w różnych kategoriach pogrupowane, lub jeśli czegoś szukamy, to po prostu wpisujemy tutaj w szukaj aplikacji i gier, cokolwiek chcemy pobrać. Możemy na przykład zobaczyć te aplikacje do oglądania telewizji za darmo. Megogo, tam jest kilka kanałów bezpośrednio darmowych. Jeśli chcemy wykupić większy pakiet, to wiadomo, trzeba to zapłacić. Oto wyniki dla zapytania Megogo. Oczywiście nam przystawka powiedziała, czego szukamy. Od razu zainstaluję tą aplikację. Dobrze, jeśli chodzi o dalsze menu, pierwsza zakładka Dom, jak widzicie, tu mamy na samej górze belkę z aplikacjami, które już mam pobrane na daną przystawkę. Następnie mamy Oglądaj dalej oraz najważniejsze rzeczy polecane z różnych aplikacji jak Viaplay, to co mam akurat wgrane w dany box.
Jeśli chodzi o tą górną belkę, możemy ją edytować dowolnie. Wchodzimy wszystkie, przytrzymujemy daną aplikację, na przykład Kodi, przenieść i możemy ją przenieść na główną stronę lub tak samo możemy z głównej strony aplikację daną usunąć, tak jak na przykład TVP VOD. Może sobie przenieść ją po prostu poza belkę tą główną i to jest, jak widzicie, dosyć proste. Zaraz sprawdzę parametry przystawki dzięki aplikacji AIDA64. Jak możemy wyczytać, ma 2 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o procesor, to jest Cortex A35, 4-rdzeniowy, maksymalne taktowanie 2004 MHz. Jeśli chodzi o wyświetlanie, to mamy procesor Mali G31. Teraz będę chciał pokazać najważniejsze funkcje w ustawieniach. Następnie przetestujemy kilka aplikacji i zobaczymy, jak ten box się sprawuje. Jeśli chodzi o ustawienia, sprawdzimy najpierw wyświetlanie i dźwięk. Tutaj często mnie pytacie, czy dany box wspiera HDR. Jak widzicie, tu mamy zakładkę HDR i tu możemy ustawić, czy ma być HDR czy SDR. Czy ma być cały czas uruchomiony, czy tylko uruchamia się ten standard HDR przy danym filmie lub grze. To jest bardzo fajna funkcja, bo większość boxów posiada po prostu cały czas uruchomionego HDR-a. Tutaj ustawiłem, żeby HDR się uruchamiał tylko podczas wybranych filmów, które to obsługują. Jeśli chodzi o rozdzielczość, może się obsługiwać maksymalnie 4K na 60 Hz. Mój telewizor obsługuje 4K na 50 Hz, dlatego tak jest ustawiony. Teraz pokażę, jak obsługiwać jednym pilotem telewizor oraz przystawkę. Wchodzimy w zakładkę piloty i urządzenia współpracujące. Na samym dole mamy zakładkę do konfiguracji pilota. To jak widzicie, mam w tej chwili skonfigurowanego pilota na Panasonic. Wezmę zapomnij, żeby nam się od nowa to wgrywało. Klikam dodaj urządzenie. Wybieram, czy ma być telewizor, soundbar czy amplituner. Wybieramy telewizor. Wyszukujemy markę telewizora. Sprawdzamy głośność. Jak widzicie, przycisza, podgłaśnia, to możemy potwierdzić. Jeśli chodzi o zasilanie, to żeby nam telewizor wyłączyć, wybieramy zasilanie, to robimy tak samo, tego nie będę robił, wtedy mi się automatycznie telewizor wyłączy, oraz źródło sygnału, żeby nam działało. Jak widzicie, pojawił nam się wybór wyjść, potwierdzam, że zadziałało i wychodzimy z tego menu, klikając OK. Jak widzicie, znowu mam telewizor Panasonic dodany do aplikacji w Google TV, czyli obsługuje automatycznie nasz pilot, głośność, czy tam wyjście, zmianę wyjścia telewizora. Jak wcześniej wspomniałem, możemy też skonfigurować jeden przycisk szybkiego wyboru do danej aplikacji. Wchodzimy system, dodaj aplikację do przycisku. Tu sobie wybierzemy HBO, to później sprawdzimy, czy ten przycisk działa. Ostatnia rzecz, jaką chciałem Wam pokazać w systemie, zanim pokażę, jak działają aplikacje, to są informacje, jak tu możemy wyczytać. Tu jest Android 11 oraz posiada certyfikat Netflix. Bez tego certyfikatu większość aplikacji by nie działało w 4K HDR, dlatego ważna rzecz, żeby sprawdzić przy kupnie danego boxa, czy jest ten certyfikat Netflixa. Teraz korzystam z tego przycisku, co go zaprogramowałem. Zobaczymy, co nam się otworzy aplikacja HBO Max. Jak widzimy, aplikacja HBO nam się już uruchomiła. W tej chwili, jak możecie zobaczyć, jeszcze jest 4K 50 Hz bez HDR. Jak odpalę film, który to wspiera, powinien nam się na górze zmienić napis oraz uruchomić się standard HDR. Jak widzicie, na górze jest informacja, że jest 4K HDR. Większość boxów posiada po prostu albo HDR jest cały czas wyłączony, albo wyłączony. To mi się akurat w boxach Humantic podoba, że ma tą wersję, że możemy się uruchamiać wtedy, kiedy jest to potrzebne. Teraz sprawdzimy, czy przystawka obsługuje kodek AV1, ponieważ nie mam pendrive'a USB typu C, żeby wgrać film testowy. Sprawdzimy dzięki aplikacji YouTube.
Znajdziemy zaraz jakiś film, który obsługuje ten kodek. Jak widzimy, ten film obsługuje kodek AV1, dodatkowo jest w HDR oraz nadaje w 4K na 60 klatek, czyli widzimy, że mimo, że w tej chwili połączony jest akurat Humantic bezpośrednio po Wi-Fi, bez większego problemu. Obraz jest piękny, nie ma żadnego przycinania. Dźwięk też jest. Czyli obsługuje nasz Humantic kodek AV1 w pełnym 4K. Dobrze, teraz podłączę jeszcze pada pod Humantica i sprawdzimy, jak działają gry. Jak standardowo mam grę wgraną. Zobaczymy, jak będzie to działało. Sparowałem już pada od PlayStation 4 z boxem. Zaraz uruchomimy grę, zobaczymy, czy nie będzie żadnych większych lagów. Standardowo to jest jedna gra na tych wszystkich boxach. Testuję, żeby mieć porównanie, czy dany box laguje. Już nam się gra uruchomiła. Weźmiemy pojedynczy wyścig. Troszeczkę przyciszę. Jak widzimy, tekstura jest szybko wczytana, nie ma żadnych opóźnień. Włączymy turbo. Ja przynajmniej nie widzę żadnego buforowania, jeśli chodzi o tło za bardzo. Standardowo jak w tych innych mocniejszych boxach, tak samo te drzewa się wczytują. Jeśli chodzi o lagi, to jak widzicie, samochód nie staje ani na chwilę, cały czas jeździ bardzo stabilnie, oprócz mojego kierowania pada niestety. Dobrze, jeszcze pokażę, jak przesyłanie zdjęć z telefonu bezpośrednio na boxa działa. Teraz pokażę, jak przesyłamy zdjęcia bezpośrednio z telefonu na Humantica. Jak widzimy, zdjęcie momentalnie się wczytuje. Pokażę jeszcze kilka innych zdjęć. Jak widać, bez większego problemu jest przesyłanie. Dobrze, teraz podsumujemy działanie boxa, co mi się w nim podoba, co mogliby w nim jeszcze poprawić. To zapraszam do podsumowania. Podsumujemy działanie przystawki Humantic model Dongle G4K. Jeśli chodzi o samego pilota, bardzo mi się podoba to, że możemy sobie edytować przycisk do swojej ulubionej aplikacji. Oprócz tego możemy też skonfigurować głośniej, ciszej, uruchamianie telewizora czy zmianę źródła sygnału. To jest według mnie bardzo przydatna rzecz, jeśli chodzi o samego pilota. Jeśli chodzi o samą przystawkę, dużym zaletem jest to, że mamy wejście Ethernet. Ja lubię z tego wyjścia akurat korzystać. Jakoś funkcje Wi-Fi za mną nie przemawiają, jeśli chodzi o telewizję streamingową czy oglądanie filmów 4K. Wolę, jak jest box podłączony bezpośrednio pod Ethernet niż pod Wi-Fi. Jeśli chodzi o same działanie, jak widzieliście, wszystkie aplikacje działały bez większego problemu. Nie było żadnego zacinania czy buforowania przy różnych aplikacjach. Duża zaleta tego sticka, czy tam dongle G4K jest to, że ma HDR automatycznie. Przy danych filmach się uruchamia, przy niektórych filmach się to nie uruchamia, jeśli tego nie wspierają. Miałem kilka razy zapytanie, czy dany box taką funkcję ma, bo większość boxów ma automatycznie albo uruchomione wszystkie HDR, albo ma tą funkcję wyłączoną. Tu jest duża zaleta tego właśnie Humantica, że tu jest automat, że uruchamia się ten HDR wtedy, kiedy tego wymagamy. Dobrze, jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.